Lata 70. to dekada bardzo szybkiego rozwoju techniki informatycznej. Rozpoczyna się od popularyzacji komputerów typu mainframe, na które stać było tylko duże i wybrane firmy, ale kończy się już na wkroczeniu układów cyfrowych do domów zwykłych użytkowników i do urządzeń przez nich używanych, przynajmniej do niektórych z domów. Rewolucja ta nie mogła mieć miejsca bez jednego kluczowego elementu, bez taniego i dostępnego mikroprocesora. Takim mikroprocesorem był właśnie MOS 6502, o którego historii Wam dzisiaj opowiem. Cześć, tu Borg, Retrogralnia. Witam serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Na kanale poświęconym starym grom, starym komputerom i generalnie całej otoczce retro. Serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału oraz też na dołączenie naszego kanału Discordowego. No i oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego muzeum, wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, w którym się właśnie znajduję, które prowadzimy siłą całej naszej ekipy. Historia procesora MOS 6502 rozpoczyna się tak naprawdę w zupełnie innej firmie, w firmie Motorola. W niej to w roku 1971 rozpoczęto już pracę nad jednym z bardziej popularnych procesorów tamtych czasów, nad procesorem Motorola 6800. Pierwsze projekty tego układu były już skończone w roku 1972, a pierwsze gotowe układy opuściły fabrykę już w roku 1974. Głównym odbiorcą tych układów miały stać się duże firmy, duże marki, takie jak na przykład Hewlett-Packard czy Chrysler. Procesory Motoroli miały znaleźć się we wszystkich urządzeniach elektroniki przemysłowej i domowej, zaczynając od kalkulatorów, poprzez jakieś sterowniki, a kończąc na przykład na samochodach. Już w połowie roku 1971 inżynierowie Motoroli zaczęli odwiedzać swoich przyszłych klientów. Musieli oni przekonać ich, że inwestowanie w taką technologię, w technologię przyszłości ma biznesowe uzasadnienie. Strategia sprzedażowa Motoroli nie zakładała jednak minimalizacji ceny pojedynczego układu, pojedynczego chipu, a raczej minimalizację kosztów i problemów wynikających z całego wdrożenia. Motorola wypożyczała więc firmom zewnętrznym sprzęt deweloperski, wypożyczała inżynierów, organizowała szkolenia i różne warsztaty. To podejście jednak sprawiało, że cena takiego pojedynczego zestawu deweloperskiego z procesorami Motoroli wynosiła około 300–350 dolarów. To na te czasy równoważność około 6,5–7,5 tysiąca złotych. Pojedynczy układ Motoroli kosztował w tamtym momencie 165 dolarów, czyli obecnie byłoby to jakieś 3,5 tysiąca złotych. Ta cena była dosyć szokująca dla klientów. Przekonał się o tym m.in. Chuck Peddle, jeden z twórców procesora Motoroli, który odwiedzał właśnie swoich przyszłych klientów. Klienci ci nie widzieli kompletnie sensu, by cenę jakiegoś urządzenia zwiększać o 165 dolarów, nawet jeśli wiązało się to w jakiś sposób z powiększeniem jego możliwości. So my job for almost 6 months was I would go to a location, they would set up these seminars with Hewlett-Packard or Tektronix or Ford Motor Company and so forth. You know, we would go in and I would give a lecture and they would bring guys in from all over the company because everybody, the press had said, you need to know about this. It's going to happen. They weren't even totally sure why it was going to happen. So I would go in and I would give a seminar and I would explain how the PIA worked and why you could use the 6800 to replace logic, right? It's a controller. You can do things you didn't think you could do before. And every time we'd get to the meeting and somebody in the room, smart guys, I got the smartest guys in the company in this room, they would say, $250 for that controller isn't going to work, right? And we agree with your logic works, but this isn't going to work. And I knew enough then about processing. I said, well, okay, I got to shrink the size. Informacja od klientów była prosta i oczywista. Byli oni
w stanie przełknąć cenę około $20–30. Chuck Peddle wraz ze swoją drużyną deweloperską uznał, że jest to możliwe, że taka cena jest możliwa, jeśli procesor Motoroli zostałby trochę, a nawet powiedziałbym znacznie odchudzony, jeśli zmniejszono by liczbę tranzystorów, jeśli by uproszczono jego działanie i zmniejszono ilość i skomplikowanie rozkazów, jakie był w stanie wykonywać. Znalazłem też informację, że ta wysoka cena procesorów Motoroli wynikała także z niedoskonałości procesu technologicznego ich wytwarzania. Okazuje się bowiem, że aż 70% wyprodukowanych procesorów było wadliwych. Tylko 30% procesorów nadawało się do normalnego użycia. W związku z tym cena taka końcowa, wynikowa cena jednego procesora była 3–4 razy większa niż było to teoretycznie możliwe. Oczywiście sam fakt, że część procesorów wyprodukowanych nie nadaje się do użytku, jest uszkodzona już w czasie produkcji, to nic dziwnego. Nawet teraz procent odrzutów w produkcji procesorów to jakieś 10–20%. Nie jest niczym dziwnym na przykład to, że część procesorów wielordzeniowych, które są teraz produkowane, które zostały wyprodukowane z jakimś uszkodzonym rdzeniem, sprzedaje się po prostu jako procesor z mniejszą ilością rdzeni, 1 czy 2 rdzenie, które nie działają poprawnie, po prostu wyłączając. Jednak 70% odrzutów to była jednak liczba dosyć zastraszająca i trzeba było ją poważnie zmniejszyć, jeśli cena procesora miała być znacząco niższa. Niestety, kiedy Peddle przedstawił swoje przemyślenia szefostwu Motoroli, to go nie posłuchało. Motorola w tym momencie borykała się z różnymi problemami. Z tym 70% odrzutem, generalnym zastojem na rynku sprzedaży mikroprocesorów. Pomysły Peddla zostały uznane za fanaberię. Firma uznała, że Chuck Peddle powinien zajmować się ważniejszymi sprawami i oficjalnie zakazała mu dalszych prac nad uproszczeniem procesora Motorola 6800. Projektant odpowiedział również oficjalnie, że skoro firma porzuca ten projekt i nie jest nim kompletnie zainteresowana, to cała praca, cała własność intelektualna, którą on do tej pory wypracował, przechodzi na jego prywatną własność. W tym momencie Peddle zaczął się rozglądać za możliwością finansowania, za możliwością rozwoju tego pomysłu poza Motorolą. Jako że zajmował się wcześniej kontaktem z firmami zewnętrznymi, posiadał w nich spore znajomości. I to właśnie znajomi z Forda wskazali mu odpowiedniego człowieka, Johna Pavena. On to opuścił Forda jakiś czas wcześniej, bo chciał zająć się produkcją chipów. Na początku przeszedł do firmy General Industrial, gdzie nauczył się technologii, a następnie w roku 1969 założył własną firmę MOS Technologies. Chuck Peddle bardzo chętnie spotkał się z Johnem Pavinem i od razu stało się jasne, że obaj panowie nadają na tych samych falach. I went to Valley Forge to talk to John Pavin. Now here's the guy that did, knew computers better than anybody, right? I mean, he did all this stuff. He caught it in about 20 seconds, what I was trying to do, right? I mean, he really did understand why that made sense. So even though he was doing these great big calculators, he could see that the microprocessor was the future. W sierpniu 1974 roku w firmie Motorola zatrzęsła się ziemia. 7, a później 8 inżynierów z grupy 17, którzy zajmowali się procesorem 6800, opuściła swoją macierzystą firmę i przeszła do konkurencji, do MOS Technologies. Prace nad nowym procesorem ruszyły z kopyta. Głównym założeniem było tutaj jego uproszczenie, zmniejszenie liczby tranzystorów. W związku z tym należało w znaczny sposób zmienić jego design i uprościć jego działanie. Usunięto m.in. jeden z 2 akumulatorów z jednostki arytmetyczno-logicznej. Akumulator to jeden z głównych rejestrów, w którym przechowuje się wyniki głównych operacji, jakie wykonuje procesor. Teraz zamiast 2 mieliśmy już tylko 1. Zmieniono również rejestry odpowiedzialne za adresację pamięci. Zamiast 16-bitowego rejestru plus 8-bitowy offset wprowadzono
3 8-bitowe rejestry, 2 odpowiedzialne za adresację i 1 za offset. Zmieniono i uproszczono jeszcze wiele innych elementów konstrukcji procesora. Dzięki temu ilość tranzystorów w nim użyta spadła z 4100 w Motoroli 6800 do 3510 w nowym procesorze. Dodatkowo, co najważniejsze, skrócono i uproszczono listę rozkazów, jakie mógł ten nowy procesor wykonywać. Dzięki temu mówi się, że nawet bez zmiany prędkości taktowania tego procesora, która nadal wynosiła około 1 MHz, nowy procesor działał nawet do 4 razy szybciej, bo po prostu rozkazy wykonywały się tam w znacznie krótszym czasie. Od początku planowano wydanie 2 procesorów z serii 6500. Pierwszy 6501 mógł być umieszczany w tym samym slocie, w którym do tej pory znajdowała się Motorola. Miał bowiem kompatybilny z nią układ pinów. Drugi 6502 miał współpracować z zewnętrznymi akcesoriami do procesorów Motorola, miał być jednak niezgodny z nim pinowo, miał też zawierać dodatkowo oscylator zegarowy. Rzecz jasna, oba procesory nie były kompatybilne programowo z procesorem Motorola, bo miały zupełnie inną listę rozkazów. W związku z tym w żaden sposób nie mogły być bezpośrednimi zamiennikami Motorolki. Po fazie planowania i projektowania procesora, w którą był oczywiście zaangażowany Chuck Peddle, ale także dwaj inni byli pracownicy Motorola, Rod Orgil i Will Mattis, rozpoczął się żmudny proces przekształcenia tego projektu w fizyczne matryce, z których mógł być już wykonywany sam układ. Był to proces czysto manualny. Za pomocą kolorowych pisaków, za pomocą kolorowych flamastrów na dużych płachtach papieru po prostu odrysowywano kolejne tranzystory. Następnie te duże płachty, a w przypadku procesorów 6500 było ich 6, każda odpowiadała za inną warstwę w procesorze, zmniejszano w procesie takiego fotokopiowania tak wiele razy, by osiągnąć wielkość zgodną w skali z wielkością gotowego CPU. W proces fizycznego projektowania procesora był bardzo zaangażowany kolejny z pracowników Motorola, Bill Mensch. Był to jeden z głównych twórców Motorola 6800 i jego nazwisko możemy znaleźć na wielu patentach tej firmy. W firmie MOS to on właśnie bezpośrednio odpowiadał za procesor 6502. Bill Mensch was a bright young engineer from the University of Arizona, and he came in and he was working on the process engineering side, because I would say, this is what I want, and he would come up with a way to do it. I knew what I wanted. I knew how to get it logically, and he's figured out how to get it physically. I'm a semiconductor engineer, so I'm building what Chuck once built. When I did step in and started defining things is when I realized there were some basic things here that could make a big difference. Podczas tego procesu oczywiście mogły występować błędy. Po pierwsze błędy związane z projektowaniem, ale po drugie błędy wynikające z kopiowania i z niedoskonałości po prostu samego materiału, jakim był papier. To właśnie nawarstwianie się tych błędów z każdą kolejną mniejszą kopią powodowało, że Motorola miała aż 70% odrzutów w produkcji procesorów. MOS jednak miał tutaj pewną sztuczkę w zanadrzu. Firmie tej udało się opracować proces poprawiania, retuszowania już gotowych, wytworzonych masek, dzięki którym można było dość szybko poprawić wszystkie błędy wynikające właśnie z kopiowania. Dzięki temu firma MOS była w stanie wyprodukować nie 30 działających procesorów, ale aż 70% działających procesorów, czyli po prostu te proporcje się odwróciły. The contact mask means that you would wear out your mask after used a few times. So these were projection, or proximity. So it was proximity if I got it right. And so that means it didn't touch the wafer. So if you got a good mask, you had a good mask that you could use for hundreds of wafers as long as you didn't damage them. So the spot knocking meant that if you compared two, you're not going to have a hole in the same place on both masks. So then if you went in and
put little ink or something that covered the hole up, you could create a perfect mask. That's what we had. So you retouched the masks? Yeah. Motorola wasn't doing that. So we had advantages in manufacturing. So when we sold a $20 6501 and a $25 6502, we were making money. Projektem procesora 6501 zajął się natomiast Rod Orgil. W tą trudną i żmudną pracę fizycznego tworzenia masek byli również zaangażowani inni pracownicy firmy MOS, m.in. Harry Baucom, Mike James oraz Sidney Annie Holt. By dokończyć wymienianie wszystkich głównych osób odpowiedzialnych za konstrukcję tego procesora, muszę jeszcze wspomnieć dwa nazwiska. Nazwisko Terry'ego Holta oraz Walta Eisenhowera. Obaj również byli byłymi pracownikami Motoroli. Pierwszy z nich zajmował się tworzeniem oprogramowania związanego z procesorem, a drugi był odpowiedzialny po prostu za rozwój samej technologii tworzenia procesorów. Oczywiście projektowanie nie mogło się obyć bez jakichś większych lub mniejszych problemów. Pierwsza wersja procesora wyszła projektantom o 5 mm za duża. Nie działała również w niej funkcja ROR, czyli Rotate Right. Procesory z serii 6500 pojawiły się po raz pierwszy w sprzedaży w San Francisco na Westcom Trade Show 16 września 1975 roku. To znaczy nie pojawiły się bezpośrednio na targach, bo na miejscu okazało się, że na samych targach nie można nic fizycznie sprzedawać. W związku z tym osoby, które chciały taki procesor zakupić, były przekierowywane do nieodległego hotelu, gdzie mieszkała ekipa z MOS-a. Tam właśnie sprzedawano procesory z takich sporych słoików wypełnionych po brzegi. Podobnież tak naprawdę w tych słoikach tylko górna połowa zawierała procesory, które działały. Procesory, które były pod spodem, nie działały, no ale ekipa MOS chciała, pokazując taką dużą ilość procesorów, przekonać swoich klientów, że już w tym momencie jest w pełni działająca seryjna produkcja tych układów. No miało to na pewno dobry efekt marketingowy. Procesor 6501 można było kupić za $20, procesor 6502 można było kupić za $25. Dodatkowo za $10 można było sobie kupić pełną dokumentację tych procesorów. Co ważne, pracownicy MOS namawiali wszystkich do kopiowania tej dokumentacji i rozdawania jej komu popadnie. Nie miała być ona kolejnym produktem do sprzedaży, tak jak często było to w przypadku innych firm produkujących mikroukłady. Peddle ze swoją ekipą tym samym kompletnie zmienił podejście do sprzedaży mikroprocesorów. Do tej pory były one dostępne tylko dla wybranych dużych firm, a pierwsze egzemplarze praktycznie nigdy nie działały. Peddle jednak upewnił się, że każdy inżynier, że każdy chętny kobysta będzie miał prosty i tani dostęp do jego nowego procesora. Dodatkowo do procesora, który praktycznie działa w 100%. No praktycznie w 100%, bo jak wspomniałem, nie działała w nim funkcja ROR, ale oczywiście to poprawiono. Już w maju 1976 roku pojawiła się bardziej produkcyjna wersja tych układów z poprawioną instrukcją oraz oczywiście już w tej swojej zmniejszonej, odpowiedniej wielkości formie. MOS zrobił wszystko, co w swojej mocy, by przekonać do siebie swoich przyszłych klientów. Co ciekawe, w broszurkach, które były rozdawane, w broszurkach reklamowych tych procesorów, musiano napisać, że cena 25 i $20 to tak naprawdę nie żart. Sukces premiery procesora 6501 i 6502 przykuł też uwagę Motoroli, która już w październiku 1975 roku zmniejszyła cenę swoich procesorów praktycznie dwukrotnie. Już w listopadzie 1975 roku ówczesny prezes Motoroli Robert Galvin przyznał w wywiadzie, że postępowanie jego firmy było błędem, że powinna ona bardziej wsłuchać się w głos swoich inżynierów i co ważniejsze klientów. W tym momencie w Motoroli kompletnie przebudowano działanie tego segmentu firmy. No ale jednocześnie firma Motorola
też podała MOS do sądu, zarzucając im łamanie prawa patentowego i kradzież własności intelektualnej. No i tak do końca MOS nie był do winy, bo podczas badania sprawy okazało się, że część tajnych dokumentów Motoroli zostało wyniesionych z firmy i znalazło się w siedzibie MOS Technologies. Ten w tym momencie nie miał wystarczającej ilości środków, by walczyć w sądzie o swoje prawa. Poszedł więc na ugodę. Firma MOS zapłaciła Motoroli $200 000. To jest na dzisiejsze jakiś $1 000 000 odszkodowania. Oczywiście zwrócono skradzioną dokumentację. Dodatkowo obie firmy zgodziły się także na wymianę patentami związanymi z produkcją mikroprocesorów. I figured we were doing something totally different. Motorola didn't want to do depletion load, totally new process, totally knew everything, totally new instruction set. None of the opcodes from the 6800 would run on the 6502 or 6501. And so therefore, what's their claim? Well, as it turns out, they were claiming patent infringement. Well, yeah, a 6520 chip is exactly the same as a 6820 chip. And you go, yeah, we violated your patent. Oh, okay. But then they said they tried to get us on trade secrets. Then one of the parties, one of the mass designers, brought the schematics. And you go, oh, that's not good. And then under deposition, and these are revealed. Well, this is not good. So, but we didn't need the schematics. It wasn't the same. There wasn't anything the same. W roku 1976 Motorola, kierując się nową polityką, zmniejszyła znowu cenę swoich procesorów do zaledwie $35, a firma MOS została wykupiona przez znanego nam Commodore i stała się głównym dostawcą nie tylko procesorów, ale także innych układów dedykowanych do maszyn Commodore, m.in. VIC-a, VIC-2 czy SID-a. W roku 1978 Bill Mensch, jeden z głównych twórców procesora, odszedł z MOS-a i założył własną firmę Western Design Center, która zajmowała się rozwojem 6502 własnym torem, tworząc procesory 65C02. Firma ta dość krótko pracowała z nowym właścicielem MOS-a, ale drogi tych firm dość szybko się rozeszły. W tym momencie, mając już za sobą wszelkie problemy prawne, procesor 6502 mógł zacząć podbijać świat. 6502 pojawił się na początku w maszynach hobbystycznych MDT 650, KIM 1 i ich pochodnych, jednak jak sama nazwa wskazuje, nie były to zbyt popularne maszyny. Były to maszyny do samodzielnego składania, jednak ważne jest to, że po raz pierwszy hobbyści mogli za jakieś sensowne pieniądze takie maszyny sobie złożyć. Pierwsze poważniejsze użycie procesora 6502 to komputer Apple I z roku 76. Była to jednak nadal maszyna w pewnym sensie hobbystyczna do samodzielnego złożenia i nie była aż tak bardzo popularna. Popularne jednak były na pewno kolejne komputery wykorzystujące ten procesor Apple II i Commodore PET. Procesory z tej serii trafiły także do 8-bitowych komputerów Atari czy do angielskiego komputera BBC Micro. Nowy właściciel MOS-a, firma Commodore, umieściła także ten procesor w swoim nowym sprzęcie w VIC-u 20. Był to bardzo popularny komputer. Pierwszy komputer, który osiągnął produkcję rzędu 1 000 000 sztuk. Ten procesor również znajdował się w stacji dyskietek do tego komputera, w stacji VIC 1541, którą pewnie znacie z jej późniejszej nazwy, z nazwy C1541. W końcu i Commodore 64 został wyposażony w pochodną procesora 6502, w procesor 6510, który dodatkowo posiadał cyfrowe porty wejścia-wyjścia i 3-stanową szynę adresową. No, tego komputera wyprodukowano, jak podają różne źródła, nawet kilkanaście milionów sztuk. Jeśli chodzi o procesory ze stajni WDC, czyli procesory z serii 65C,
502, to wykorzystywano je m.in. w późniejszych wersjach Apple II oraz w komputerze BBC Master. Także Atari Lynx jest wyposażone w rozwojową, przyspieszoną do 4 MHz wersję tego procesora. Ten procesor także napędza konsolkę NEC PC Engine. Dosyć mocno zmodyfikowana przez firmę Ricoh wersja tego procesora 2A03, będąca tak naprawdę takim trochę chipem all-in-one, napędza także konsole NES i Famicom. No należy oczywiście pamiętać, że konsola Atari napędzana jest lekko uproszczonym procesorem MOS 6507, posiadającym mniej pinów i mogącym zaadresować mniejszą ilość pamięci. Co ciekawe, firma Atari decydowała się pomiędzy procesorami Motoroli a procesorami MOS-a. Gdy wybrała MOS, to właśnie dzień później MOS został pozwany przez Motorolę w sprawie, o której mówiłem wcześniej. Wydawać by się mogło, że firma, która stworzyła i sprzedawała procesor, który można było znaleźć w co drugiej konsoli, w co drugim komputerze stworzonych w latach 80., przynajmniej na ich początku, no w tym momencie powinna być jakimś wielkim potentatem. No niestety tak się nie stało. Po wykupieniu przez Commodore MOS stał się częścią tej firmy, stał się częścią grupy Commodore Semiconductor Group. No i niestety, gdy w roku 1994 firma matka ogłosiła bankructwo, również MOS znalazł się w ogromnych opałach. CSG, czyli MOS, udało się jednak wykupić kadrze zarządzającej tą firmą w tym momencie i przekształciła się ona w GMT Microelectronics i mogłaby pewnie istnieć do tej pory, gdyby nie pewien problem, który ciągnął się za fabryką MOS-a jeszcze od roku 1974. W tamtym roku miał bowiem miejsce ogromny wyciek szkodliwych substancji i generalnie MOS zatruł wody gruntowe wokół swojej fabryki. Ten problem ciągnął się przez wszystkie lata i nowa firma no niestety nie była w stanie się z nim uporać. Ogłosiła bankructwo w roku 2001. Druga firma związana z 6502 Western Design Center istnieje do dnia dzisiejszego. Do dnia dzisiejszego sprzedaje ona mikroprocesory i mikrokontrolery oparte o architekturę 65XX. Jest to jednak sprzedaż dosyć niszowa. Jeśli chcecie zobaczyć procesor 6502 w akcji, to ponownie zapraszam Was do naszego muzeum, do Wrocławia, do Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, gdzie będziecie mogli się na własne oczy przekonać, jak wiele można wycisnąć z maszyn, w których siedzi procesor projektowany jeszcze w latach 70. Sam procesor MOS 6502 był nie tylko procesorem, który jako pierwszy był dostępny dla każdego inżyniera, dla każdego hobbysty, był nie tylko procesorem, dzięki któremu mamy liczne konsole i komputery z lat 70. i 80., ale był też takim katalizatorem, który zmusił inne firmy produkujące tego typu układy do zmniejszenia ich ceny i zwiększenia ich dostępności. MOS 6502 był układem, który rozpoczął kolejny etap cyfrowej rewolucji i zmienił świat. Chuck Peddle, jeden z głównych bohaterów historii tego procesora, zmarł 15 grudnia 2019 roku. No, I tell everybody the 6502 is the best single project I ever worked on, right? In the sense that it was a team, we went there, we did it on the time we said we'd do it, we got the results we expected to do, right? I mean, it's hard to, the constraint of having to squeeze it into the box helped us.